Udajemy się na atol Świętego Jakuba. 15 tysięcy lat temu, gdy morza były jeszcze niespokojne, wznosił się tu otoczony rafą koralową wulkan. Było to środowisko wyjątkowo bogate w życiodajne składniki. Wulkan wysechł, by wkrótce potem zapaść się w morskie głębiny, ale rafa przetrwała i wciąż dawała schronienie tysiącom organizmów. Od najdrobniejszych jednokomórkowców po kolonie szybko ewoluujących ryb. Do połowy XIX wieku nie stanęła tu ludzka stopa. Szczęśliwie austriaccy kolonizatorzy, natchnieni poezją romantyczną, wykazali się wielkim szacunkiem dla obecnej tu fauny i flory. Wydawało im się, że znaleźli raj na ziemi. Obserwujemy właśnie komara leśnego. To jeden z wielu endemicznych gatunków na atolu. Dzięki heksagonalnej konstrukcji trąbki ten mały owad jest w stanie zbierać sok prosto z wnętrza drzewa. Sam, zużywając niewielką ilość energii, może oddać całe zdobyte pożywienie królowej, pochłoniętej nieustanną reprodukcją swojej kolonii. Podobne zdeterminowanie jak u małego komara można zauważyć u feldmajora Franza II. Na wyspie nie ma sklepów i to na jego barkach spoczywa odpowiedzialność za aprowizację rodziny. Codziennie rano mężczyźni z jedynej tu wioski wypływają na pobliskie wody. W ustalonym punkcie spuszczają kotwicę i przygotowują się do zejścia w otchłań. Gdy wszystko jest gotowe, zaczyna się polowanie. Z precyzją tancerek baletu Sceny Narodowej zastawiają podwodną pułapkę. Słychać okrzyki radości. Polowanie zakończone sukcesem. Po kolacji feldmajor pokazuje nam listy, które od niedawna do niego przychodzą. Międzynarodowe konsorcjum skupuje ziemię na wyspie. Z jednej strony ma powstać wielopiętrowy Marina Resort z trzykrotnym stadionem olimpijskim, a z drugiej centrum logistyczne dla statków przetwórni i podwodna hodowla samic jesiotra. Trudno ocenić skalę szkód, jaką poniesie przyroda. Uspokaja nas żołnierska obietnica feldmajora. Po moim trupie.